Cześć wszystkim! To znowu ja i mamy nowy tydzień, nowe piosenki. Dzisiaj będziemy reagować na 3 nowe piosenki. Będą to utwory z 3 krajów takich jak Włochy, Łotwa i Australia. I właśnie wymieniłam je w złej kolejności, niż je będziemy słuchać. Dzisiaj dlatego te 3 piosenki, ponieważ poprzednia sobota to była tak zwana Super Sobota. Super Sobota w naszym fandomowym, eurowizyjnym języku to taka sobota, w której dzieje się dużo rzeczy związanych z Eurowizją i takich okołoeurowizyjnych rzeczy, tak jak właśnie narodowe preselekcje, jakieś półfinały albo właśnie finały. I w tą poprzednią sobotę były aż 3 finały, właśnie finał australijskich, łotewskich i włoskich preselekcji. I zaraz będę Wam mówić o każdej z nich osobno. Dlatego, żeby nie przedłużać, zaczniemy od razu od piosenki Australii. Australia w tym roku kontynuuje swój zeszłoroczny pomysł z narodowymi preselekcjami, które się nazywają Australia Decides. W tym roku była druga edycja, w której brało udział 10 uczestników i wśród nich była Montaigne z piosenką Don't Break Me, która wygrała preselekcje tegoroczne Australii. Montaigne jest wokalistką, która specjalizuje się w stylu muzycznym tak zwanym indie, czyli independent music, czyli muzyka niezależna. Więc nie wiem, czego dokładnie się spodziewać, bo pod tym terminem naprawdę wiele się kryje. To na pewno nie będzie nic takiego standardowego. I z tego, co czytałam, piosenka jest o emocjach, które są związane właśnie z sytuacją taką kryzysową w związku. I to jest takie sytuacje, które towarzyszą takiemu podejściu, że nie, ja już mam dość. Ja już mam dość i podobno o tym jest ta piosenka. I właśnie wokalistka, pisząc ten utwór, pisząc tekst do niego, starała się jakby uchwycić esencję tych emocji. Dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby nie przedłużać, obejrzyjmy i posłuchajmy piosenkę Montaigne Don't Break Me, która będzie reprezentować Australię w tym roku na Eurowizji. Okej, Clown. Mocne basy. Jej, jaki mocny ten refren. Bardzo emocjonalna. Yes! Jestem strasznie pod wrażeniem jej skali. Fajne! Jest falsetto! Strong! To mi się podoba! Tak jest! Brawo! No kurde! Ha! Takie piosenki to ja lubię. Bo widać w tej piosence i świetną produkcję, i świetny wokal, i w ogóle przemyślenie całej piosenki. Niektóre takie momenty niekonwencjonalne, na przykład takie to co miała w bridge'u, takie urywany dźwięk jak śpiewała, bardzo fajnie to brzmiało.
Bardzo ładną ma w ogóle barwę głosu, taką przydymioną, taką mocną. Sam sobie występ na żywo był bardzo taki, według mnie, angażujący, w sensie, że cała ta choreografia, mimo że mam wrażenie, że jak nawet ktoś się nie zna na tańcu nowoczesnym, tak jak na przykład jak ja w ogóle się prawie na tańcu nie znam, to dla mnie ten taniec właśnie oddawał te emocje i sama w sobie ekspresja na twarzy i widać było, że ten tekst jej jest bliski i bardzo, bardzo ciekawa w ogóle charakteryzacja na tego takiego klauna. Mam wrażenie, że to ma związek właśnie też z tym tekstem. Głównie tam się skupiłam na tekście, który był w refrenie, że myślisz, że jestem elastyczna, więc może jestem zrobiona ze szkła, więc mnie nie zbij. To jest tak, że to wpada w ucho i ja wiem, ja już do tej pory pamiętam cały ten refren od samego początku do końca. To nie jest tak, że to jest piosenka, która będzie zapychaczem. To nie jest piosenka zapychacz, to jest piosenka, którą ludzie zapamiętają i jeśli ona będzie właśnie jeszcze miała bardziej dopracowany ten strój, bo mam wrażenie, że na pewno na Eurowizję ten strój zostanie trochę podrasowany i mam nadzieję, że zachowają tą taką estetykę takiego klauna, bo to się wyróżnia. I mam nadzieję, że zachowają też właśnie ten element choreograficzny w występie, bo on jest po prostu ciekawy i na pewno będzie to sprawiać takie wrażenie na scenie. Nawet bym dała temu 8,5. Wyżej niż Arilenę, bo mimo, że Arilena na mnie zrobiła wrażenie, jeżeli chodzi o właśnie tą też emocjonalną i tą wokalną, balladową stroną, to wciąż jestem zawsze bardziej skłonna piosenkom, które mają rytmy, które są bardziej radio-friendly. Także tej piosence nawet tam takie 8,5, takie tak podkręćmy, coś niech się zmieni w tej mojej top liście, niech zmieni się pierwsze miejsce. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Więc to była pierwsza piosenka, teraz czas na drugą. I drugą z nich będzie piosenka Łotwy, którą będzie reprezentować Samantha Tina z piosenką Still Breathing. Wygrała ona na narodowe preselekcje, które się nazywają Supernowa i była to już 6. edycja tych preselekcji. Sama w sobie wokalistka uważa, że jej głos jest darem od Boga, który powinien być słyszany z dużej sceny. To są duże słowa i jestem bardzo tego ciekawa, jak rzeczywiście brzmi jej głos. Dlatego posłuchamy wersji na żywo na szczęście. I styl muzyczny jest dość wszechstronny, ponieważ ona czerpie z różnych gatunków muzycznych. Słuchamy teraz piosenki Still Breathing w wykonaniu Samanthy Tiny, która będzie reprezentować w tym roku Łotwę. Mrocznie. Jakie trąby, kurcze! Okej, jest podbudowanie. Śmieszny ma ten strój z tymi frędzelkami, taki... Aha! Taki dubstep. No na pewno ten jej głos jest dość mocny. Te chórki dają fajny charakter tej piosence, bo są w takiej fajnej harmonii, są dość takie lekkie, a jej głos właśnie jest takim kontrastem. What? Czemu one mają płyny do mycia szyb? Nie jestem do końca przekonana do tej dubstepowej części, która jest tak jakby zamiast refrenu. No nie wiem, jak to się przełoży na występ eurowizyjny, bo to jest właśnie takie ryzyko. To jest podjęte przez nią ryzyko,
I zobaczymy, czy się opłaci w maju, bo Eurowizja jest tak nieprzewidywalnym konkursem, że z jednej strony to może w ogóle się nie zakwalifikować do finału, a z drugiej strony może zająć miejsce w top 10. Więc trudno mi przewidzieć, jak to ludzie przyjmą. Nie jestem do końca przekonana, ale też nie uważam, że to jest coś złego. No przede wszystkim nie można jej odmówić głosu. Jej głos jest mocny, może troszeczkę taki krzykliwy, ale ogólnie to ma taki mocny, taki silny kobiecy głos. Widać, że z niej taka konkret babka. Dla mnie bardzo ciekawym zabiegiem jest to właśnie ten kontrast tych chórków z jej głosem, bo jej głos jest właśnie taki mocny, taki pełen takiego mięsa, a te chóreczki były takie leciutkie w harmonii. I w ogóle w ten moment w bridge'u z tym płynem do mycia szyb różowym, co to było? Why? Niech mi ktoś to wytłumaczy. No myślę, że takie 6 na 10. No już bardziej mi się podobało Universo. Tak jak mówię, są dobre momenty, bo mi się podoba ten kontrast, a z drugiej strony dla mnie jest trochę za dużo tego wszystkiego w jednej piosence. Tak jak powiedziałam, tutaj chóreczki w harmonii, bardzo delikatne głosiki, tutaj jej mocny, mięsisty głos i nastawienie takie bojowe. Tutaj właśnie taki typowy podkład muzyczny, taki trochę popowy, trochę taki elektropop, potem dubstep, potem jeszcze te płyny do mycia szyb, te daszki, te frędzle, wszystko naraz dla mnie na tej scenie było. Więc troszeczkę chaotyczne to jest. Ale bardziej w tą dobrą stronę niż tą złą, dlatego 6 na 10 mi się wydaje, że na ten moment jest taką optymalną oceną. Mi się na pewno wydaje, że stroje będą bardziej do siebie pasować, bo te daszki były niebieskie, ona ubrana na czerwono. Troszeczkę dla mnie to nie grało. I dlatego mówię, że 6 na 10. Okej, ostatnia piosenka. Włochy będzie reprezentował zwycięzca bardzo znanego festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo. W tym roku była 70. edycja tego festiwalu. I podczas tej edycji wygrał wokalista, który się nazywa Diodato z piosenką Fai Rumore. Finał był w sobotę, gdzie zaczął się około 21 naszego czasu. Skończył się o 2:30. Włosi lubią przedłużać, to trzeba stwierdzić. Na drugim miejscu drugie miejsce zajął Francesco Giovanni, który reprezentował Włochy w 2017 roku. I zajął on drugie miejsce. I ostatecznie wygrał Diodato. I wygrany może po już usłyszeniu werdyktu może stwierdzić, czy chce reprezentować Włochy na Eurowizji, czy jednak nie, wyślijcie kogoś innego. Diodato zgodził się i podczas konferencji prasowej powiedział, że chce reprezentować na Eurowizji Włochy. Z tego co wiem, ta piosenka jest trochę za długa i prawdopodobnie czeka ją tak zwany revamp, czyli właśnie zmiana kompozycji, możliwe, że właśnie będzie przycięta, bo piosenki na Eurowizji muszą trwać tylko 3 minuty. Trochę ponad mogą trwać, ale z tego co widzę, piosenka trwa 3:47, więc będzie trzeba ją okroić. Zaczynajmy. Ostatnia piosenka na dziś. Diodato z piosenką Fai Rumore, reprezentant Włoch w tym roku na Eurowizji. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Aha, to będzie ballada. Che se poi penso sono un animal. E se ti penso tu sei un animal. Ho capito che Też ma bardzo ciekawą barwę głosu, taką quanto frugato niekoniecznie męską. Znaczy, taka delikatna jest jak na mężczyznę. Wow! qui. E non lo so se mi fa bene. Se il tuo rumore mi Ale podparcie to on ma, dobre. sanno bene dove andare. Jezu, ja dlatego tak żałuję, że Eurowizja nie ma orkiestry na żywo. Posti che dovevo evitare. To jest zupełnie inny klimat. Faccio finta di non ricordare. Taka w tle, Frugato, taka przytłumiona. che fai rumore. Nie no, gościu. Piosenka jest taka melodyjna, że od razu melodia wchodzi w ucho.
I nawet jeżeli nie do końca wiesz, w którą stronę pójdzie piosenka, to już jesteś w stanie mniej więcej ogarnąć, jak to idzie. Oho, zmiana akordów. Falset, dobre. Brawo! To jest dobra kompozycja. Typowa balladowa kompozycja. Trzeba to przyznać. To nie jest nic odkrywczego. Nie, to totalnie nie jest nic odkrywczego, to jest typowa balladowa kompozycja. Występ sam sobie jest dość skromny, no bo tylko on jest na tej scenie ubrany na czarno, elegancko. Przez pierwsze połowę piosenki stoi przy statywie, a potem dopiero od niego odchodzi. Utrzymane wszystko w tych kolorach właśnie takich niebieskich, tak bardzo nastrojowy ten występ. Wiadomo, że ma wyciskać emocje z ludzi. Sam Diodato ma świetną technikę wokalną, w sensie ma takie dobre podparcie, jak śpiewa te wysokie tony. To nie jest tak, że on nie wykrzykuje, tylko on ma podparcie, czuć tą, że on oddycha tą przeponą i on ma tysiące metrów kwadratowych miejsca po prostu. Lekkie vibrato, niewymuszone. Naprawdę mi się podobała sposób jego śpiewania i to, jak wchodził w falsety tak samo, bo nieraz panowie, jak śpiewają na falsetach, to nie wychodzi im to zbytnio, albo brzmiał bardzo tak płasko, a jemu to naprawdę służyło. Bardzo mi się podobała w ostatnim refrenie ta zmiana akordów, było to ciekawe, bo przynajmniej troszeczkę takie, o, coś się nowego dzieje. Ta piosenka wcale nie jest zła. Nie jest najlepsza, bo tak jak powiedziałam, to nie jest nic odkrywczego i tylko występ może uratować tą piosenkę, jeżeli chodzi o to, żeby ona nie zniknęła w tle. Jeżeli występ będzie właśnie nie odwzorowywał tego charakteru, to może być ciężko Włochom zająć jakieś wysokie miejsce, bo Włochy są jednym z tych krajów, które są automatycznymi kwalifikantami, jeżeli chodzi o finał, bo należą do krajów Wielkiej Piątki. Na ten moment chyba dam temu takie 7/10. Dzisiaj naprawdę jest równa walka, ale 7/10 mi się wydaje, że będzie taką optymalną oceną, bo tak jak powiedziałam, ja naprawdę doceniam, jeżeli chodzi o tą kwestię muzyczną, kompozycyjną, ale biorąc pod uwagę, jaka jest Eurowizja i jak bardzo mocno jest stawiany na te wszystkie wizualne aspekty, bo przecież jednak większość ludzi ogląda Eurowizję w telewizji, przy pracy kamer i to jest bardzo ważne w całym występie, dlatego mam nadzieję, że coś zrobią w tym występie, że będzie on po prostu zapamiętywalny. I zacznijmy już podsumowanie. No dzisiaj było kilka naprawdę super piosenek. Wszystkie 3 mi się nawet podobały. Zwłaszcza mi się podobała piosenka Australii. O mój Boże. Kocham. I właśnie na podsumowanie jeszcze raz przypomnę punktację, którą dzisiaj dodałam. Australia dostała ode mnie 8,5 punkta na 10. Łotwa ode mnie dostała 6/10, a Włochy 7/10. Tym samym mój top 3 się układa tak, że na pierwszym miejscu zajmuje kraj Australia, na drugim miejscu plasuje się Albania i na trzecim Włochy. Także to wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, co sądzicie o piosenkach i w ogóle co sądzicie o tych narodowych preselekcjach, ponieważ ja ich nie oglądałam osobiście. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy oglądaliście, czy mieliście jakichś innych faworytów, a jeżeli ci, co wygrali, to byli wasi faworyci, to też się ze mną podzielcie, będę bardzo wdzięczna i bardzo ciekawa jestem waszych komentarzy. No i to już wszystko. Do zobaczenia.